Czym jest wiara? Czy pojęcie to pochodzi z Biblii? Czy Biblia w ogóle wspomina o wierze? Cześć, nazywam się Jakub Pogonowski, jestem tłumaczem, hebraistą i wykładowcą uniwersyteckim. Na tym kanale będziemy przyglądać się tekstom biblijnym w kontekście historycznym i z punktu widzenia metodologii językoznawczej. Jeśli interesuje Cię inna perspektywa na Biblię, to zapraszam do wspólnej analizy. Zobaczmy, co możemy dostrzec razem, tłumacząc Biblię. Słowo, które najbliższe jest koncepcji wiary w języku polskim, to emuna. Hebrajski wyraz, który występuje w Biblii 49 razy. Nie jest to duża liczba, jak na cały zbiór Biblii hebrajskiej, jednak pozwala nam to na wysnucie pewnych wniosków co do tego, co może oznaczać to słowo i czym jest wiara w Biblii hebrajskiej. Pierwszy raz czytamy o emuna w Księdze Wyjścia, rozdział 17, werset 12. Czytamy tam opis bitwy Izraela z Amalekitami. Podczas bitwy Mojżesz modli się do Boga i trzyma ręce wzniesione do góry. W wersecie czytamy, że ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli zatem kamień. Ustawili go tak, że Mojżesz mógł na nim usiąść, a potem Aaron i Hur podtrzymywali jego ręce, jeden z prawej, a drugi z lewej strony. Dzięki temu ręce Mojżesza pozostawały w górze niezmiennie, aż do zachodu słońca. To jest pierwsze miejsce, w którym emuna występuje w Biblii. W egzegezie rabinicznej, a więc w metodach interpretacji stosowanych przez Żydów, pierwsze wystąpienie jest najbardziej istotne, bo pozwala nam zdefiniować, czym tak naprawdę jest dane pojęcie i w jaki sposób będzie używane dalej. Oczywiście jest to tylko jedna z metod interpretacji. Z punktu widzenia językoznawstwa, to, że jakieś słowo wystąpiło gdzieś pierwszy raz w danym znaczeniu, nie oznacza oczywiście, że w każdym kolejnym tekście musi występować w tym samym znaczeniu, bo najbardziej kluczowy jest tutaj kontekst. Niemniej jednak w przypadku emuna to pierwsze wystąpienie daje nam już bardzo istotną informację. Słowo, które zostało przetłumaczone jako niezmiennie, to właśnie hebrajski emuna. I jest to podstawowe znaczenie tego słowa, które pochodzi od rdzenia alef, mem, nun. Ten rdzeń najczęściej odnosi się do idei stałości, niezmienności, wytrwałości. A więc pierwszy raz, gdy w Biblii hebrajskiej pojawia się emuna, którą niektórzy tłumaczą jako wiara, mamy dosyć jednoznaczny obraz. Ręce Mojżesza były w górze. Co mówi nam ten obraz? Mówi właśnie o pewnej wytrwałości, mówi o pewnej stabilności i pewnej stałości. Dodatkowo, jak można zauważyć, to, co robił Mojżesz, nie było pracą jednej osoby. Ręce były wspierane przez dwóch pomocników, a dodatkowo podstawili mu kamień. Więc widać tu wyraźnie, że emuna to nie akt myślowy, ale uporczywe działanie pomimo niesprzyjających okoliczności. Dodatkowo istotny jest właśnie ten aspekt, że emuna obejmuje często również współdziałanie. Emuna pochodzi od tego samego rdzenia hebrajskiego, co nieco bardziej znane słowo amen, o którym porozmawiamy przy kolejnej okazji. Ponad połowa wystąpień słowa emuna w Biblii hebrajskiej mówi o Bogu. To Bóg określany jest słowem emuna, co już na samym początku każe nam się zastanowić, czy rzeczywiście słowo to może oznaczać wiarę, tak jak jest ona definiowana w języku polskim. Co miałoby znaczyć to, że Bóg ma wiarę. I tak w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 32, werset 4 czytamy: On jest skałą, Jego dzieło doskonałe, wszystkie Jego drogi prawe. To Bóg wierny i bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Więc na samym początku mamy tutaj pewną ideę skały. Czym jest skała? Skała jest przecież czymś stabilnym, czymś niezmiennym, czymś, na czym można zbudować jakieś kolejne rzeczy. Zresztą później w Ewangeliach mamy również opis domu zbudowanego na skale, kontrastowany z domem zbudowanym na piasku. Przekaz tutaj jest oczywisty. Dom zbudowany na skale jest czymś, co się może ostać. A więc Bóg, określany jako El Emuna, a więc Bóg wierności, czy też Bóg wierny, to Bóg, na którym można się oprzeć, Bóg, na którym można coś zbudować, Bóg, któremu można wierzyć i zaufać. W innym miejscu, w Księdze Izajasza 25:1 czytamy tak: Boże, Ty jesteś moim Bogiem, pragnę Cię wywyższać, wielbić Twoje imię, bo dokonałeś cudów. W swej niezachwianej wierności spełniłeś odwieczne plany. Więc tutaj również tłumacze dostrzegają ideę wierności. Emuna jest właśnie wiernością. Wierność jako emanacja stałości, niezmienności, wytrwałości, stabilności.
W kilku miejscach w psalmach emuna Boga porównywana jest również do ziemi czy też nieba, a konkretnie do tego ich aspektu, że są one stałe i niezmienne. Mowa również o tym, że emuna Boga sięga aż do obłoków i rozciąga się przez wszystkie pokolenia. W każdym z tych miejsc jest jeden powtarzający się motyw. Emuna jest czymś stałym, ale również czymś, co jest niezmierzonym oraz trwającym po wsze czasy. Obraz jest spójny. Emuna Boga można potraktować jako pewnik. Jest to coś, co jest stałe w każdym równaniu, w którym występuje obok różnych innych zmiennych. Emuna występuje też często z innym hebrajskim słowem chesed, którego nie da się dokładnie przełożyć żadnym polskim słowem. W wielu kontekstach najbliższe tłumaczenie to lojalność czy też wierność w relacji. Na temat chesedu porozmawiamy przy innej okazji, gdyż jest to bardzo ważne pojęcie, które rutynowo przekładane jest błędnie we wszystkich polskich przekładach Biblii. Chesed i emuna określa często Boga w poezji, jaką są psalmy. Paralelizmy biblijne są bardzo ważną cechą poezji biblijnej i to właśnie one często pokazują nam, jak rozumieć pewne wyrazy, które są skądinąd niezrozumiałe. W połączeniu z innym wyrazem jesteśmy w stanie zawęzić znaczeniowo oba znaczenia. W psalmie 89, werset 50, psalmista używa wyrazów chesed i emuna do opisu przymierza, jakie Bóg zawarł z Dawidem. W psalmie 98, werset 3, chesed i emuna odnoszą się do relacji Boga z Izraelem. W obydwu przypadkach chodzi o zaakcentowanie wierności Boga i wskazanie, że ta wierność jest trwała i niezmienna. Wszędzie, gdzie mowa o Bogu, polskie przekłady Biblii zazwyczaj oddają emuna jako wierność, co jest oczywiste, bo jak to już wspomniałem wcześniej, co miałaby oznaczać wiara Boga. W Septuagincie w tych wersetach pojawia nam się greckie słowo pistis i większość przekładów Septuaginty słusznie tłumaczy tutaj pistis jako wierność. Ale emuna nie jest tylko domeną Boga. Ludzie, naśladując Boga, mają naśladować również Jego wierność. Pierwszym przykładem, gdzie emuna opisuje ludzi, jest przykład spotkania Dawida z Saulem. Dawid ma sposobność do tego, żeby zabić Saula, jednak decyduje się tego nie robić. Po całej sytuacji wypowiada następujące słowa. Bóg nagradza każdemu jego sprawiedliwość i wierność, bo Bóg wydał cię dziś w moje ręce, lecz ja nie chciałem podnosić ręki na pomazańca Boga. W Księdze Przysłów 28:20 czytamy, że człowiek godny zaufania to wiele błogosławieństw, lecz prący do wzbogacenia się nie ujdzie bez kary. To, co przetłumaczone jest tutaj jako godny zaufania, to ish emuna, a więc człowiek, którego charakteryzuje emuna. Jest on tu zestawiony z człowiekiem, który dąży do wzbogacenia się, niezależnie od tego, co będzie musiał zrobić w tym celu. Więc człowiek stały, ish emuna, człowiek niezmienny, człowiek stabilny, nie idący na kompromis dla zysku. Właśnie o tym mówi werset 28:20 z Księgi Przysłów. Dalej, w drugiej Księdze Królewskiej, werset 12-16, czytamy następujące słowa. Nie rozliczano też ludzi, którzy otrzymywali srebro i przekazywali je wykonawcom prac, ponieważ postępowali oni uczciwie. Uczciwie, dosłownie be-emuna. A więc emuna była tą cechą, która charakteryzowała wykonawców prac, tak, że nie musiano ich rozliczać z pieniędzy, które otrzymywali. W Psalmie 37, werset 3, czytamy następujące słowa. Zaufaj Bogu i postępuj dobrze. Mieszkaj w ziemi i dbaj o wierność. Oczywiście, naśladując emuna Boga, człowiek czyni to niedoskonale. Jednak tak czy inaczej, stałość, wierność i niezmienność pozostają tymi ideałami, do których należy dążyć. Kontynuując temat emuna człowieka, dostrzec można, że w wielu wersetach Biblii emuna określa w jakiś sposób relację Boga z człowiekiem. W Psalmie 119, w wersecie 30 czytamy: Obrałem drogę wierności, stawiam na Twe rozstrzygnięcia. W Psalmie 119, werset 86 czytamy następujące słowa. Wszystkie Twe przykazania to wierność. Niesłusznie mnie prześladują. Pomóż mi. Podobnie w Księdze Przysłów, werset 12-22. Wargi kłamliwe są ohydą dla Boga, sprawiają mu przyjemność ci, którzy czynią wierność. A więc wierność, emuna, jest czymś, co się czyni, a nie czuje. Emuna jest powiązana z konkretnymi działaniami i bardzo często odnosi się do przykazań.
Wspomnieliśmy do tej pory, że emuna to cecha, która charakteryzuje Boga i że ludzie mają również naśladować emuna Boga, nawet jeśli czynią to niedoskonale. Ale emuna występuje również w kilku nieoczywistych kontekstach, gdzie to znaczenie stałości, niezmienności, wierności jest bardzo pomocne w ustaleniu tego, co tak naprawdę mówi dany werset. W Psalmie 96, werset 13, czytamy, że Bóg osądzi cały świat sprawiedliwie i w wierności. Wierność odnosi się tutaj zapewne do zasad, jakie Bóg ustanowił w relacji z ludźmi. Idea, że przykazania Boga są przejawem Jego wierności, widoczna jest również w Psalmie 119, werset 138. Większość polskich tłumaczeń nie oddaje tego zbyt dobitnie, dlatego przedstawiam tutaj swoje własne tłumaczenie. Sprawiedliwe są Twoje postanowienia. Są one przejawem wielkiej wierności. Podobnie w Psalmie 119, w innym miejscu, czytamy o tym, że upokorzenie może być przejawem wierności Boga. W języku polskim upokorzenie kojarzy się źle i ciężko sobie wyobrazić, w jaki sposób upokorzenie miałoby być przejawem wierności Boga. Ale upokorzenie to tak naprawdę doprowadzenie do stanu pokory. W Biblii hebrajskiej pokora to stan podporządkowania Bogu. Więc kiedy autor Psalmu 119 w wersecie 75 mówi, że Twoje rozstrzygnięcia są sprawiedliwe i przez swoją wierność mnie upokorzyłeś, należy właśnie widzieć tutaj to, że autor jest zadowolony z tego całego procesu, który go doprowadził do tego miejsca, w którym jest podporządkowany Bogu. Niezależnie od tego, że wiązało się to z upokorzeniem, tak czy inaczej efekt jest pozytywny. Zmierzając ku końcowi, by nieco bardziej skomplikować sprawę, można jeszcze dodać, że hebrajskie emuna niekiedy oznacza prawdę. Związek znaczeniowy między wiarą i prawdą w języku polskim wydaje się dosyć odległy i zazwyczaj prawda nie kojarzy nam się z wiarą. Jeśli jednak pomyślimy, że emuna to przede wszystkim stałość, wierność, niezmienność, wytrwałość, to ten związek z prawdą jest już nieco bardziej możliwy. Hebrajskiej koncepcji prawdy poświęcimy kolejny film, na którym przyjrzymy się bliżej tej relacji. Przeanalizowane dzisiaj przykłady pokazują, że w hebrajskim nie ma słowa, które odpowiadałoby znaczeniowo polskiej wierze. W języku polskim wiara to akt umysłowy, któremu niekoniecznie towarzyszą działania. W hebrajskim emuna obejmuje działanie, choć oczywiście każdy akt w sferze fizycznej, który stanowi manifestację emuna, zazwyczaj poprzedzony jest pewnym aktem umysłowym czy też emocjonalnym, a więc tym, co nazywamy wiarą. Różnica polega na tym, że w języku polskim wiara może zaczynać i kończyć się w sferze umysłowej, natomiast w języku hebrajskim coś, co rozpoczyna się w sferze umysłowej, musi zawsze manifestować się w sferze działań fizycznych. W Grece, podobnie jak emuna w hebrajskim, pistis oznacza przede wszystkim wierność. Różnica polega na tym, że w odróżnieniu od hebrajskiego emuna, w Grece pistis niekiedy może oznaczać akt intelektualny, podczas gdy w hebrajskim jest to niemożliwe. Innymi słowy, gdyby postacie biblijne, takie jak Abraham, Dawid czy Jezus, chcieliby przeprowadzić rozmowę na temat wiary, rozumianej tak jak w języku polskim, nie mieliby żadnego słowa, żeby wyrazić tą koncepcję. Innymi słowy, nie mogliby rozmawiać o wierze, bo takie słowo nie występuje w języku hebrajskim. Biblia hebrajska nigdzie nie wspomina o wierze rozumianej jako akt umysłowy, nie powiązany z żadnymi działaniami. Innymi słowy, w Biblii hebrajskiej wiara obejmuje uczynki. Zdecydowana większość polskich przekładów słusznie przekłada emuna jako wierność w większości miejsc. Niektóre przekłady odstępują od tej zasady w jednym miejscu, gdzie czasami możemy znaleźć emuna jako wiara. Księga Habakuka, rozdział 2, wersety 3-4 brzmią następująco. Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Oto rozzuchwalona nieprawa w nim jego dusza, lecz sprawiedliwy będzie żył dzięki swojej wierności. W Biblii Tysiąclecia ten tekst przetłumaczony jest poprawnie, jako mówiący o wierności. Okazuje się jednak, że w tej samej Biblii Tysiąclecia, w tekstach Nowego Testamentu, które cytują Habakuka 2:4, nagle okazuje się, że sprawiedliwy nie będzie żył z wierności, tylko z wiary. Czy zatem Nowy Testament wprowadza pojęcie wiary, które nieznane było w czasach starotestamentowych? Czy Nowy Testament nagle zaczyna mówić o wierze, która niekoniecznie obejmuje działania, a jest aktem czysto intelektualnym?
Czy może raczej teksty Nowego Testamentu zachowują siatkę konceptualną Biblii hebrajskiej, a to tłumaczenia wprowadzają nowe koncepcje, które są nieobecne w oryginale? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w kolejnych filmach z tej serii, które będą kontynuować temat wiary i wierności w rozmaitych tekstach biblijnych. Jeśli uważasz ten kanał za wartościowy, pomóż mu dotrzeć dalej. Podziel się nim z bliskimi, zasubskrybuj i zostaw lajka pod tym filmem. Do zobaczenia.